Wpadajcie na Dodo Ultra Trail na Mauritiusie. Mauritius jest wyspą francuską, postfrancuską. Bardzo dobre francuskie ciasteczka mają. Powoli się przejaśnia. Nadchodzi dzień. Będzie jeszcze gorzej. Jest pierwszy punkt odżywczy, jeszcze bez limitu czasu. Za mną 9600. Koniec rozpraszania się. Chodźmy do domu! Ura! Jeszcze po drabinie, na drabinie mi nie było. Wydaje mi się, że widziałem tu ptaka dodo. Nie spodziewałem się, że może być taka rzeźnia. Szkoda, że nie ma słońca, może to i dobrze. Dla mnie lepiej, dla was gorzej. Byłoby ładniejszy widok. Cały Mauritius w chmurach. Ładne żyto im tu urosło. A drugi punkt, 17 km. No, mam 35 minut zapasu nad końcem. Lecimy dalej. Następny punkt na 20. Tam którymś. Nie nastawiam się na to, że ukończę. Zobaczymy, jak to będzie. Dżungla jest piękna, ale wszystkie siły. Jezu, co to było? Pająki jakieś. Piękne. Ten las niesamowicie pachnie, tak intensywnie, taką żurawiną, nie wiem. Wszędzie rosną takie jabłuszko, groszko, porzeczki. One, o jak pachną fantastycznie, ale kwaśne. Ciekawe, co to jest. Pewnie tym się żywią nietoperze i ptaki dodo, które sobie żyły, ale już się skończyły. Pfu, ble. Nie je się nieznanych poziomek, bo to się kończy rozwolnieniem zawsze. Co do tych czerwonych owoców, to jest taka zasada, że jeżeli w lesie jest dużo ptaków, a mimo to jakieś owoce leżą niepodziobane, to znaczy, że te owoce nie nadają się do jedzenia. I to się zgadza. Na przykład mam na podwórku czereśnie, to zawsze jest zeżarte, wszystko. W tym roku tydzień pilnowałem, żeby dojrzały. I raz sobie akurat robiłem kawę, patrzę, kot się tylko zjeżył, zrobił tak... Wyglądam przez okno, stado, 200-300 szpaków, 5 minut i ani jednej czereśni już na drzewie nie było. Chodzenie po takim
uromowisku to jest bez sensu w ogóle. Mam tego dosyć. To nie jest dla mnie, to nie jest zabawne. To w ogóle nie jest fajne. Ostatni kilometr robiliśmy w 35 minut. Aż się boję, co się będzie działo. Co się będzie działo, jak będziemy schodzić. Błotna masakra. To już wolałbym pod górkę. W ogóle się nie poruszam do przodu, cały czas zjeżdżam. O kurczę. Teraz tam. No i 24 km, troszkę się zeszło. No, na chwilkę przed limitem jestem. Jeszcze mnie może... Chyba poszło. Żrą, wszyscy odpoczywają, o co tu chodzi? Biegać, ścigać się. A limity? Nikt się w ogóle niczym nie stresuje. No, taki rosołek z jakiegoś plaszyska może być, nie narzekam, dobry. Powiem wam, że troszkę jestem zawiedziony, że mnie nie zdjęli. Miałem nadzieję, że powiedzą time out i do domu i sobie odpocznę. No, ale trzeba pędzić dalej, lecę. Ale mam straszną, powiem wam, huśtawkę nastrojów. Raz mi się chce, raz mi się nie chce, jak jakaś baba. Pewnie mam andropauzę. Dodo Ultra Trail rozgrywany jest na Mauritiusie już ileś tam lat. I głównym dystansem jest 50 km. Tam 51 według GPX-a. Zobaczymy na mecie. No widzieliście po jakich tam górkach. Dopiero połowa za mną. Można jeszcze startować w 4-osobowych drużynach. No nuda. Proszę was. Jestem na Mauritiusie już drugi raz. Pierwszy raz 6 lat, ale mnie dziabło. 6 lat temu byłem z żoną i z synem na maratonie, ale takim zwykłym, ulicznym. Kurde, a ja dobrze idę? Dobrze. Na takim zwykłym, ulicznym maratonie patrzę, a tu takie ogłoszenia po górach, bieg Mauritius, zapraszamy. I kurczę, słuchajcie, był tego samego dnia co maraton. No i że miałem pakiet na maraton, to poleciałem maraton. I tak po 6 latach nagle niestety jakoś tak się zdarzyło, że leciliśmy na Reunion, właśnie lecimy. I okazało się, że maraton na Reunionie, też górski zresztą, rozgrywany jest tydzień po górskim na Mauritiusie. A że Szymon, mój ziomek, nie był jeszcze na Mauritiusie biegać, no to stwierdziliśmy, że polecimy tydzień wcześniej z przesiadką. I tadam, oto jesteśmy. Dobra, kończę gadanie, trzeba biegać, gonić, szarpać. Limit 14 godzin, 24 km z haczykiem zrobiłem w 6. Czyli mam jeszcze 6, 7, 8 godzin na drugą połowę. Nieźle, lecimy. Co to za dziwny pies jakiś taki się na mnie gapi. No i z drzewa. Pies na drzewie bez sensu. A to były małpy. Małpy. Kurwa, jabłkami rzucają. Ja ci rzucę. O, i rzuciłam. Ty gówniaro jedna, ty. Ja ci rzucę. No zdaje się. Do ciebie podejdę. O, słuchajcie, już nie relacjonuję. Jestem troszkę zmęczony. Dajcie mi odpocząć, tak? A przede wszystkim łapie mnie co chwilę skurcze. Strasznie silne, śliskie błoto. Będę się odzywał tylko jak będą jakieś ciekawe rzeczy, takie jak to. Albo na mecie. Zawsze chciałem dowiedzieć się, jak wygląda ulewa w dżungli, się dowiedziałem. Masakrycznie. Musiałem wyłączyć kamerę, bo mi się zawieszała. Lecimy, jeszcze 16 do mety. Kolejne 1,5 godzinne zejście, to jakaś patologia jest. To nie ma nic w tym fajnego. Jeszcze ze 300 metrów w dół, o. Niby człowiek wiedział, że na 45 będzie jeszcze podejście, ale się łudził, że może go nie zrobią, może odwołają, bo pada, bo święta. Kurde, nie odwołali. Ała, te opuncje strasznie kłują. Głupie opuncje, nawet chyba nie opuncje. Proszę panią, my chyba zabłądziliśmy. A to mnie pani wpuściła w kanał. Wydawało jej się, że słyszy ptaka Dodo. No, ale to nie było Dodo. To była jakaś kaczka. A za znalezienie Dody
Dody. Za znalezienie ptaka Dodo jest nagroda. 600 000 euro. No to się skusiła. Ja teraz dostałem skurczu. Ała! To jest jakiś żart. Jeszcze po linie. I jeszcze muszę po linie zjechać. Nie chcę. Kurwa, chyba zdążyłem. O, jest! 14 minut! 14 minut do czasu! Brawo! Uj, uła! No, kurwa było, nie?